Dlaczego narcyz wybrał właśnie Ciebie? Być może po tej relacji setki razy zadawałaś lub zadawałeś, bo to dotyczy obu płci, sobie pytanie, dlaczego właśnie ja? Co we mnie zobaczyła? Czy byłam za dobra, za ufna, za bardzo wyrozumiała, może tak bardzo chciałam być kochana, że nie zauważałam, kiedy miłość zaczęła zamieniać się w kontrolę. Być może boisz się nawet czegoś więcej, że masz w sobie coś, co przyciąga takich ludzi, że jesteś jak magnes na narcyzów, że jeżeli nie odkryjesz tej swojej wady, to następna relacja skończy się dokładnie tak samo. Ale być może od początku zadajesz sobie niewłaściwe pytania. Bo tu chcę powiedzieć o tym, że nawet niektórzy psychologowie przestrzeni publicznej pozwalają sobie na komentarze, że jeżeli wpadłeś w ręce narcyza czy narcyzki, to znaczy, że masz traumę z dzieciństwa do przepracowania. Uciekajcie od takich psychologów natychmiast, bo to jest absolutna bzdura. Owszem, może tak być, ale to nie jest kryterium kluczowe. Wcale nie musi, ok? Więc osoba działająca według narcystycznych albo silnie kontrolujących wzorców nie zawsze wybiera jeden określony typ ofiary. Często najpierw nawiązuje kontakt z różnymi ludźmi oczywiście, a później zostaje tam, gdzie jej zachowanie nadal daje jej dostęp. Dostęp do uwagi, do podziwu, do opieki, do Twojej energii, do wpływu na Twoje decyzje, do Twojej gotowości, żeby jeszcze raz zrozumieć, wybaczyć i spróbować. I to prowadzi do bardzo, bardzo ważnego odkrycia. Być może nie zostałaś wybrana dlatego, że byłaś słaba, jak niektórzy psychologowie twierdzą, czy miałaś traumę. Być może ktoś zobaczył w Tobie właśnie piękne cechy, które z czasem można było wykorzystać przeciwko Tobie. W tym filmie pokażę Ci, jak naprawdę może wyglądać ten proces, dlaczego na początku niemal nie da się go zobaczyć. I mówi o tym dr Ramani, specjalistka amerykańska, zresztą pochodzenia indyjskiego, aczkolwiek specjalistka w tej dziedzinie. I co zrobić, żeby odzyskać tę część siebie, która w tej relacji przestała służyć Tobie, a zaczęła podtrzymywać czyjąś kontrolę. Kochani, rozwiewamy mit, że jesteś magnesem na narcyzów. Nie jesteś. W internecie bardzo często możesz to usłyszeć, że narcyz wybiera osobę empatyczną, taką dobrą, która chce ratować, która potrzebuje tak miłości. Kurczę, wszyscy potrzebujemy miłości. Ona jest dobra, wrażliwa, opiekuńcza, pełna światła. On nie potrafi dawać tego samego, dlatego szuka kogoś, kto będzie kochał również za niego. I to wyjaśnienie brzmi pięknie i jest bardzo kuszące, ponieważ pozwala osobie zranionej pomyśleć, zostałam wybrana, ponieważ jestem wyjątkowo dobra. I być może naprawdę jesteś dobra, empatyczna czy empatyczny, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Badania nie pokazują jednego wyraźnego profilu partnera, którego zawsze wybierają osoby z nasilonymi cechami narcystycznymi. Nie istnieje jeden typ osobowości, jeden rodzaj dzieciństwa, jeden poziom inteligencji, ani jakaś cecha, która automatycznie skazuje człowieka na taką relację. W podobnych związkach znajdują się osoby bardzo empatyczne i te zdystansowane, pewne siebie i niepewne, wykształcone i niewykształcone, niezależne finansowo i silne i zależne od narcyza. Takie, które wychowywały się w bezpiecznych rodzinach i takie, które od dzieciństwa musiały walczyć o uwagę, spokój albo akceptację. To może wydarzyć się każdemu. I dlatego pytanie, jaki typ kobiety czy mężczyzny wybiera narcyz, narcyzka, może nie zaprowadzić Cię do najważniejszej odpowiedzi. Znacznie trafniejsze pytanie brzmi, przy jakiej osobie jego sposób funkcjonowania może działać najdłużej? Widzisz różnicę? Pierwsze pytanie kieruje podejrzenie na Ciebie.
każe szukać w tobie jakiejś skazy, która sprowadziła do twojego życia te relacje. Dobrze jest to zrobić, zbadać, przepracować swoje traumy, rany, zrozumieć, mieć świadomość, samą świadomość swojej przeszłości, siebie i dokonywać wyborów, zmiany i chęci bycia inną osobą, lepszą, bardziej świadomą, uważną, rozumieć i czytać swoje ciało. Drugie pytanie jednak kieruje uwagę na dynamikę pomiędzy dwojgiem ludzi, na to, co dzieje się po pierwszym zachwycie, rozumiesz, po pierwszym konflikcie, po pierwszym przekroczeniu granicy. Bo wybór partnera nie zawsze dokonuje się w jednej chwili. Czasami jest to proces. Ktoś podchodzi bliżej i obserwuje, jak szybko otworzysz przed nim swoje życie, ile poopowiesz o sobie, jak zareagujesz, kiedy po raz pierwszy poczujesz dyskomfort. Czy uwierzysz jego słowom bardziej niż własnym odczuciom? Czy po zranieniu skupisz się na konsekwencjach jego zachowania, czy natychmiast zaczniesz szukać jego intencji? On nie chciał, on miał pewnie trudny dzień, on się przestraszył pewnie. On został kiedyś skrzywdzony, mówił mi o tym. On nie potrafi inaczej mówić o emocjach. On taki jest impulsywny, no on tak ma, tak powiedział. W ten sposób uwaga może zostać bardzo szybko przeniesiona z tego, co ktoś ci zrobił, na powody, dla których być może to zrobił. I nie chodzi o to, że taka osoba zawsze siedzi z kartką i świadomie planuje każdy kolejny ruch. No aż tak to nie wygląda. Wiele destrukcyjnych zachowań jest powtarzanych dlatego, że wcześniej przynosiły określone rezultaty. Jeżeli czyjaś złość sprawiała, że inni mu ustępowali, a najczęściej ludzie się boją, wycofują, złość może stać się narzędziem wpływu. Jeżeli wycofanie uwagi powodowało, że partner zaczynał zabiegać o kontakt, cisza może być powtarzana. Jeżeli takie zachowanie, czy też opowiadanie o trudnym dzieciństwie pozwalało uniknąć odpowiedzialności, to historia może powracać przy każdym kolejnym konflikcie. Ja mam ranę, ja to słyszałam, ja mam ranę po matce, ty wiesz o tym, jak możesz mnie tak ranić? Jeżeli opowiadanie o takim trudnym dzieciństwie wywołuje w tobie emocje i ty się bardzo rozczulasz, ta osoba może na tym żerować. Nie zawsze musi to być chłodna, wyrachowana strategia, pamiętajcie, ale konsekwencja dla ciebie może być dokładnie taka sama. Relacja stopniowo zmienia się w niewypowiedziany test. Nie tylko, czy on mnie pokocha, ale również, co zrobi, kiedy ją zranię. Czy nadal będzie próbowała mnie zrozumieć? Czy po wszystkim nadal będę miał dostęp do jej uwagi, opieki i życia? I właśnie odpowiedź na te pytania może zadecydować o tym, co wydarzy się później. Ja miałam mocny sygnał impulsywnego zachowania na naszym pierwszym wyjeździe. I chciałam się tego samego dnia spakować i wyjechać. Ale powiedziałam sobie, szkoda tej pięknej pogody, idziemy na plażę, spakuję się wieczorem. No i w tym czasie zdążyło się wszystko naprawić, tak? Bo oczywiście ta osoba przeprosiła i była cudowna. Dlaczego początek wydawał się taki wyjątkowy? Jeżeli dzisiaj patrzysz na tę osobę i widzisz chłód, arogancję, brak odpowiedzialności albo potrzebę kontroli, możesz nie rozumieć, jak w ogóle mogłaś się w niej zakochać. Możesz patrzeć na siebie z przeszłości i pytać, jak mogłam tego nie widzieć? Mogłem. A przecież nie zakochałaś się w tym, co zobaczyłaś pod koniec. Zakochałaś się w człowieku, którego spotkałaś na początku, a niektóre osoby z nasilonymi cechami narcystycznymi potrafią na początku robić niezwykle dobre wrażenie. Mogą wydawać się pewne siebie, zdecydowane, odważne, interesujące, ambitne, charyzmatyczne, potrafią sprawiać wrażenie ludzi, którzy wiedzą, czego chcą i nie boją się po to sięgać. Oczywiście nie każda pewna siebie, ambitna, charyzmatyczna osoba jest narcystyczna.
Problemem nie jest sukces, problemem nie jest urok, problemem nie jest nawet intensywne zainteresowanie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy za atrakcyjnym obrazem nie idzie zdolność do wzajemności, odpowiedzialności, szacunku wobec odrębności drugiego człowieka. Na początku jednak nie widzisz tej całej relacji, widzisz prezentację. Ktoś jest Tobą bardzo zainteresowany, zadaje pytania, zapamiętuje szczegóły, dostrzega Twoje marzenia, mówi, że nigdy wcześniej nie spotkał kogoś takiego jak Ty. Kochani, moje statystyki pokazują, że ponad 53% osób, które regularnie oglądają moje materiały, nie subskrybuje tego kanału. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj go. To nie jest tylko kliknięcie. To realna pomoc w dotarciu z tą wiedzą do kolejnych osób, które próbują zrozumieć traumę, narcystyczną przemoc i proces odbudowy po trudnych relacjach. W ten sposób pomagasz mi rozwijać ten kanał, zwiększasz jego zasięgi i wspólnie tworzyć przestrzeń, która może zmienić czyjeś życie na lepsze. Dziękuję za Twoje wsparcie. Być może ta osoba zaczyna szybko mówić o wspólnej przyszłości. O podróżach, o wspólnym domu, o tym, jak będzie wyglądało Wasze życie, o rzeczach, które zrobicie za rok, za 5, 10 lat. Ta przyszłość jeszcze nie istnieje, ale emocje, które w Tobie wywołuje, są jak najbardziej prawdziwe. I tutaj dzieje się coś bardzo ważnego. Ty nie reagujesz już wyłącznie na człowieka, którego dopiero poznajesz. Reagujesz również na te możliwości, na możliwość, że wreszcie ktoś naprawdę Cię zobaczył, że nie będziesz musiała walczyć o uwagę, że tym razem ktoś wybiera Ciebie bez wahania, że przy tym człowieku w końcu będziesz mogła przestać się bać, jeżeli się bałaś, ok? Wszyscy mamy strach i lęk, wszyscy, tylko jedni się w niego zapadamy, inni umiemy sobie z tym radzić, inni lepiej walczymy z tym, robimy coś pomimo strachu, rozumiecie? Ale strach dotyczy nas wszystkich. Gdybyśmy nie mieli w sobie strachu, to byśmy po prostu się zabili sami do tej pory, więc musimy go mieć. I im dokładniej ktoś rozpoznaje Twoje potrzeby, tym bardziej może przypominać odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie zdążyłaś wypowiedzieć. I tu pojawia się bardzo ważna różnica, bo zdrowa bliskość odkrywa Cię stopniowo. Intensywna idealizacja bardzo szybko ogłasza, że już Cię zna. Zdrowy człowiek mówi, chcę Cię poznawać. Osoba idealizująca może mówić, ja już wiem, jaka jesteś. Ja to słyszałam. Jesteś dokładnie tym, czego szukałem przez całe życie. To może brzmieć niezwykle, niemal duchowe rozpoznanie, ale czasami nie jest rozpoznaniem Ciebie, jest projekcją. Nie jesteś widziana jako pełny, złożony człowiek. Człowiek, który ma własne zdanie, własne ograniczenia, własny rytm, potrzeby, gorsze dni i prawo do zmiany decyzji. Możesz zostać umieszczona w określonej roli idealnej partnerki, ratunku, bezpiecznego portu, symbolu sukcesu, źródła podziwu, osoby, która wreszcie naprawi wszystkie wcześniejsze zranienia. Na początku ta rola może wyglądać jak miłość. Dopiero później odkrywasz, że została obwarowana warunkami. Jesteś najbliższa, dopóki nie stawiasz granic. Jesteś idealna, dopóki Twoje potrzeby nie zaczynają konkurować z jego potrzebami. Jesteś jedyną osobą, która go rozumie, dopóki nie nazwiesz tego, czego nie chcesz już dłużej rozumieć, usprawiedliwiać ani przyjmować. Być może więc nie zostałaś wybrana dlatego, że od pierwszego dnia ktoś zobaczył prawdziwą Ciebie. Mógł zobaczyć obietnicę określonego doświadczenia, a później zaczął sprawdzać, czy zgodzisz się te obietnice nieustannie spełniać. Na czym polega testowanie dostępu? Wyobraź sobie bardzo prostą sytuację. Umówiliście się na wieczór, ale Ty jesteś wyczerpana. Źle się czujesz. Potrzebujesz odpocząć. Prosisz więc, żebyście przełożyli spotkanie. On nie mówi wprost, że nie możesz odmówić. Nie wydaje też żadnych, niezadowolenia. Staje się tylko ciupinkę chłodniejszy. Odpowiada krócej. Nagle znika to wcześniejsze ciepło. Czujesz, że go rozczarowałaś. I co robisz? Być może natychmiast zaczynasz się tłumaczyć. Przepraszasz kilka razy. Proponujesz inny termin. Zapewniasz, że naprawdę Ci zależy.
Próbujesz jak najszybciej odzyskać ciepło, które jeszcze chwilę wcześniej było pomiędzy wami. I uwaga, ja tego doświadczyłam. Ja musiałam zrezygnować z jakiegoś wyjazdu na koncert, ponieważ się rozchorowałam i nie mogłam wyjść. I pamiętam, jak ta osoba wtedy mi mówiła, ale ciepło się ubierzesz. Ja cię otulę w futro, koce, zawiozę samochodem, posadzę otuloną, będzie ci ciepło. No nie będzie mi ciepło, bo impreza i koncert był na powietrzu, a to było już dosyć zimno, chyba gdzieś listopad, nie pamiętam. I byłoby mi zimno, miałam tego świadomość, żebym się po prostu rozchorowała, więc się nie zgodziłam. Więc to była taka próba naciskania mnie, a nie zrozumienie. A potem za jakiś czas ta osoba mi to wypomniała, że on kupił koncert, zarezerwował, kupił, zapłacił, a ja potem się z tego wycofałam. Ale to, że się wycofałam dlatego, że byłam chora, to nie było już takie istotne. Fakt, że się wycofałam i to było nazwane nieodpowiedzialnością, rozumiecie? Sama taka sytuacja może nie być jeszcze dowodem manipulacji, bo każdy człowiek może poczuć rozczarowanie, każdemu może zdarzyć się gorsza reakcja. Najważniejszy jednak jest wzorzec. Czy ta osoba potrafi usłyszeć Twoje nie bez wymierzania Ci emocjonalnej kary? Czy po uspokojeniu potrafi wrócić do rozmowy i przyznać, że zareagował niewłaściwie? No u mnie nie. Trzymał się uparcie swojej racji. To nie, to ja byłam nadwrażliwa. Czy umie wziąć odpowiedzialność? Czy może pozostać blisko Ciebie również wtedy, kiedy nie otrzymuje tego, czego chce? Osoba funkcjonująca poprzez kontrolę zauważa, które zachowania przywracają jej wpływ. Jeżeli chłód sprawi, że porzucasz swoją potrzebę i zaczynasz tę osobę uspokajać, chłód staje się skutecznym narzędziem. Następnym razem może trwać trochę dłużej. Później może pojawić się komentarz. Widocznie nie zależy Ci na mnie bardzo, jak mówiłaś. Jeszcze później zawsze myślisz tylko o sobie. I nagle granica dotycząca jednego wieczoru zostaje zamieniona jakby w proces sądowy nad całym Twoim charakterem. To jest niezwykle ważny moment. Nie bronisz już swojej decyzji. Zaczynasz bronić obrazu samej siebie. Nie mówisz, że dziś potrzebuję odpocząć, mówisz, nie jestem egoistką, przecież zobacz, ja naprawdę się bardzo źle czuję i nie mogę tam pojechać. I właśnie wtedy środek ciężkości całej rozmowy zostaje przesunięty, Twoja potrzeba znika, Twoje zmęczenie przestaje mieć znaczenie, teraz musisz udowodnić, że jesteś dobrą partnerką. Ja pamiętam po takich napięciach, teraz sobie przypominam, słyszałam, no teraz będę Cię obserwował. Uwaga, to była już duża czerwona flaga. A kiedy ludzie się przepraszają, godzą się i żyją dalej, nikt nikogo nie musi obserwować, kontrolować. A kiedy człowiek zostaje zmuszony do ciągłego udowadniania, że jest dobry, może zgodzić się na rzeczy, na które nigdy by się nie zgodził, gdyby oceniał wyłącznie konkretne zachowanie. I to jest jeden z najbardziej niedostrzeganych mechanizmów takiej relacji. Bo testowanie dostępu rzadko zaczyna się od wielkiego żądania. Zaczyna się od małych pytań zadawanych takim zachowaniem typu czy zmienisz swoje plany, kiedy pokażę Ci niezadowolenie, czy wycofasz swoje zdanie, kiedy ja podniosę głos, czy przeprosisz mnie za to, że zwróciłaś uwagę na moje zachowanie, czy zaakceptujesz nierówność, jeżeli nazwę je miłością, czy będziesz chronić mój wizerunek przed innymi, rodziną, przyjaciółmi, czy uznasz, że Twoja reakcja jest większym problemem niż to, na co właśnie reagujesz. Każde pojedyncze ustępstwo może wydawać się małe, dlatego jest tak trudne do zauważenia i tak trudne do wyjścia z tej relacji. Jeden odwołany wieczór, jakaś jedna przemilczona uwaga, jedna pretensja o ten odwołany wieczór, jedna granica przesunięcia tylko tym razem, jedna rozmowa zakończona przeprosinami, które w rzeczywistości to nie Ty powinnaś składać. Ja przeprosiłam za coś, czego nie zrobiłam i nie powinnam za to przepraszać, ale zostałam do tego zmuszona właśnie takim karaniem ciszą, dystansem. Zadzwoniłam do tej osoby, żeby porozmawiać. Potem przeprosiłam, no bo znalazłam na siłę, może jednak gdzieś ma tam rację. Więc znalazłam na siłę, że no może rzeczywiście, jak tak się bardzo, no rzeczywiście, no jak się przyjrzałam temu głębiej, to przepraszam, można było to tak zobaczyć. Nie pomyślałam o tym w ten sposób, tak? Więc przeprosiłam. I potem następnym razem, kiedy już była awantura,
to ta osoba przez kilka dni się do mnie nie odzywała i myślała, że ja co, zadzwonię, wrócę, przeproszę za to, że tą awanturę ta osoba zrobiła. No nie, w tym momencie już powiedziałam sobie koniec. To jest wzorzec, to jest mechanizm powtarzający się, to jest ewidentna manipulacja i próba zdominowania mnie, wręcz złamania mnie. I to nie oznacza, że świadomie wybrałaś taką toksyczną relację. Dopiero widzisz to po czasie, że drobne decyzje zbudowały cały system. Ty wybierałaś tylko spokój w konkretnej chwili. To dotyczy panów i pań, więc kochani, jestem kobietą, więc mówię o kobiecie. Ty chciałaś zakończyć konflikt, uratować wspólny wieczór, nie ranić człowieka, którego kochałaś, dać mu jeszcze jedną szansę. To nie były wielkie decyzje podejmowane przeciwko sobie. To były małe próby uratowania relacji, dlatego ich nie widziałaś. Problem polega na tym, że albo widziałaś, ale były do przejścia. Problem, miałaś nadzieję na poprawę. Problem polega na tym, że wiele małych prób ratowania chwil może z czasem kosztować Cię całe poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy, zapraszam Cię na egoexplained.com. W menu znajdziesz książki, gdzie możesz nabyć e-booka i audiobooka w wersji polskiej i już wkrótce także w wersji angielskiej, a także testy orientacji dla osób po narcystycznej relacji. Wkrótce będą też testy dla osób, które są w narcystycznych relacjach, żeby mogły zbadać, w jakich relacjach właściwie są. Jeżeli czujesz, że Twój układ nerwowy nadal żyje w trybie przetrwania, możesz skorzystać również z 7-dniowej mapy odbudowy darmowej oraz 30-dniowej mapy powrotu do siebie. Wkrótce pojawią się także bardziej rozbudowane programy wspierające proces odbudowy po traumie. Jeżeli potrzebujesz bezpiecznej przestrzeni i kontaktu z osobami, które przechodzą podobną drogę, wejdź w zakładkę Kontakt i dołącz do naszej darmowej społeczności na Discordzie. Pamiętaj, odbudowa nie zaczyna się wtedy, gdy znikają wszystkie trudne emocje. Odbudowa zaczyna się wtedy, gdy przeszłość przestaje być jedyną przyszłością, jaką potrafisz sobie wyobrazić. Jak Twoje najlepsze cechy zostały obrócone przeciwko Tobie? Bo być może naprawdę jesteś empatyczną osobą, lojalną, odpowiedzialną, refleksyjną, wytrzymałą, silną. Potrafisz spojrzeć na konflikt z kilku stron. Nie uciekasz po pierwszym problemie, zastanawiasz się nad sobą, umiesz przeprosić, potrafisz zobaczyć ból ukryty pod czyjąś złością. Ja tak mam, że potrafię to zobaczyć, dlatego tłumaczyłam. No tak, to jest jakaś trauma, to jest gorszy czas, dlatego tłumaczyłam. Żadna z tych cech nie spowodowała manipulacji, kontroli ani krzywdzącego zachowania. Za zachowanie osoby krzywdzącej odpowiada osoba krzywdząca. Twoje cechy mogły jednak wpłynąć na to, jak długo próbowałaś sobie z tym zachowaniem poradzić. No ja próbowałam sobie poradzić z tym, bo uważałam, że sobie dam radę. Jak będzie coś nie tak, to zawsze można się rozstać. No i potem, kiedy się zdecydowałam rozstać, to okazało się, jak się rozstałam, że ból i wiązanie, takie traumatyczne i uzależnienie było straszne. Zdałam sobie sprawę, że byłam w mega toksycznym związku, który rozwalił moje hormony, moją neurobiologię, znaczy wprowadził zamieszanie, to jest za mocne słowo, wprowadził zamieszanie w moim życiu hormonalnym, biologicznym, neurobiologicznym, neuropsychologicznym, immunologicznym, w tym wszystkim to był po prostu zamęt. Więc weźmy empatię. Empatia pozwala zobaczyć ból drugiego człowieka. W zdrowej relacji buduje to bliskość i wzajemne zrozumienie. Ale w relacji jednostronnej może zostać zamienione w obowiązek nieskończonego usprawiedliwiania. I wtedy zaczynasz myśleć, on tak reaguje, ponieważ kiedyś został zraniony, zdradzony. Mama jego była bardzo chłodna, poprzednia partnerka go skrzywdziła. On się po prostu boi odrzucenia. On ma jakiś styl przywiązania taki czy inny. Nikt wcześniej nie nauczył go mówić o emocjach. Być może wszystkie te rzeczy są prawdziwe, ale jest jedna prawda, której nie wolno zgubić. Wyjaśnienie czyjegoś zachowania nie usuwa jego konsekwencji.
Możesz rozumieć, dlaczego ktoś nauczył się ranić innych i jednocześnie nie zgadzać się, żeby ranił ciebie. Możesz widzieć jego historię bez oddawania mu prawa do niszczenia twojego życia. Mówi o tym dr Ramani, że te osoby potrafią zniszczyć ci życie. To są dekady. To są realne uszkodzenia zdrowia. Więc pamiętajcie o tym, empatia bez granic nie staje się większą miłością. Może stać się sposobem porzucenia samej siebie. Rozumiesz? I podobnie jest z lojalnością. Lojalność jest ogromną wartością. To dzięki niej ludzie nie odchodzą po pierwszym nieporozumieniu. Potrafią razem przechodzić przez chorobę, problemy finansowe, jakieś kryzysy, trudne okresy, ale w toksycznej dynamice lojalność może zostać zdefiniowana zupełnie inaczej. Jeśli naprawdę mnie kochasz, nie odejdziesz. Partnerka prawdziwa walczy do końca, rozumiesz? Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy, nie możesz mnie teraz zostawić. Zobacz, co się tutaj wydarzyło. Lojalność przestaje oznaczać wspólne dbanie o relacje. Zaczyna oznaczać twoją jednostronną gotowość do ponoszenia jej kosztów. Ty masz wybaczać, ty masz czekać, ty masz rozumieć, masz dawać kolejną szansę, a druga osoba może nie zmieniać niczego, ponieważ twoja lojalność została przedstawiona jako obowiązek pozostania bez względu na wszystko, na dobre i na złe. Przysięga małżeńska, kochani. Ale to nie jest ten kontekst. Na dobre i na złe. W trudnych sytuacjach wspieramy się, ale nie wtedy, kiedy ty mnie celowo ranisz. Okay? Tak samo może zostać wykorzystana twoja odpowiedzialność. Jeżeli jesteś osobą, która potrafi przyznać się do błędu, prawdopodobnie podczas konfliktu pytasz, co mogłam zrobić inaczej, o czym mam pomyśleć na przyszłość. I to jest dojrzałe pytanie, ale tylko wtedy, gdy zatają je sobie obie strony. Ja próbowałam tak rozmawiać. Myślicie, że coś mogliśmy ustalić? To co, jakąś odpowiedź? Nie. Wiecie, co się dowiedziałam? Kochanie, to wszystko wyjdzie w praniu. No nie. Jeżeli zadajesz je wyłącznie ty, autorefleksja może zostać zamieniona w chroniczne samooskarżanie. Więc analizujesz swój ton głosu, każde słowo, moment, w którym rozpoczęłaś rozmowę. Zastanawiasz się, czy powiedziałaś to zbyt ostro, czy nie powinnaś była poczekać, czy nie wymagasz za dużo, czy nie jesteś zbyt wrażliwa. Ty analizujesz, jak mogłaś lepiej wyrazić swój ból, albo jak mogłaś inaczej na coś odpowiedzieć, a druga osoba analizuje głównie, jak sprawić, żebyś przestała o tym bólu, czy o tych swoich sprawach, czy potrzebach myśleć. I w końcu dochodzi do absurdu, bo osoba bardziej zdolna do odpowiedzialności zaczyna ponosić odpowiedzialność za obie strony w związku. A przecież nie możesz samotnie stworzyć wzajemności. Nie możesz wziąć na siebie odpowiedzialności tak doskonale, żeby druga osoba nagle nauczyła się odpowiedzialności za siebie. Jest jeszcze nadzieja. Nadzieja jest potrzebna, bo pozwala przechodzić przez naprawdę trudne okresy. Ale nadzieja ma sens wtedy, kiedy opiera się na rzeczywistej zmianie zachowania. Nie tylko na kolejnej obietnicy. U mnie na początku były obietnice i wyjaśnienie, że to trauma, trudne dzieciństwo i tak dalej. A potem było już normalizowanie. Krzyczę, bo muszę, bo już muszę tak zareagować, bo inaczej nie umiem. Taki jestem. Nikt mnie nie zatrzyma, nikt nie powstrzyma mojej impulsywności. Pytałam, co mam zrobić, żeby ci pomóc, kiedy jesteś taki impulsywny, zdenerwowany. Nic nie możesz zrobić. Nic. Rozumiecie? Więc teraz nie tylko chodzi o te kolejne obietnice, tylko słyszysz, teraz już wszystko zrozumiałem. Wiem, ile mogę stracić. Daj mi ostatnią szansę. Od jutra wszystko będzie wyglądało inaczej. Mogą być takie, ale mogą być też inne. Tak jak powiedziałam wcześniej. Mogą być, ja tak mam. Ja mam traumę. Taki jestem. To jest mój charakter, to jest moja osobowość. Ja zawsze mówię szczerze, co myślę. Oj. Nawet jeżeli to kogoś zrani i zaboli,
Możesz powiedzieć, co myślisz i masz prawo, ale sposób, w jaki to powiesz, ma ogromne znaczenie, bo nie jest sztuką wywalić wszystko na drugą osobę. To potrafi każdy, naprawdę. Być szczerym, bezpardonowym potrafimy wszyscy. Szczerość nie jest atrakcyjna w tym wydaniu i to nie jest też asertywność. Asertywność to jest umiejętne, grzeczne, dyplomatyczne powiedzenie nie. A szczerość jest dobra, kiedy mówisz o tym, jakie masz plany, jakie masz zamiary i mówisz o tym szczerze, a nie kiedy oceniasz szczerze i krytykujesz szczerze drugą osobę. Rozumiesz różnicę? Krytykowanie drugiej osoby szczerze nie jest szczerością, jest krytyką, a ja nawet powiem więcej, jest po prostu zwykłym chamstwem. Przepraszam. Więc być może przez jakiś czas, nawet po próbach naprawienia takiej relacji, może być przez kilka dni dobrze. Znowu wraca czułość, zainteresowanie, są rozmowy, są wiadomości, jest obietnica. Wszystko to, za czym tak bardzo Ci zależy w związku, tak? I te kilka dobrych dni może wystarczyć, żebyś przestała oceniać relacje na podstawie całego roku na przykład, czy całego okresu. Zaczynasz oceniać ją na podstawie najlepszych dni tych z ostatniej obietnicy. Że właśnie one staną się teraz Waszą przyszłością. Tak, zdolność do dostrzegania potencjału może odciągać Ciebie od rzeczywistości. Nie żyjesz już wyłącznie z człowiekiem, którego zachowanie widzisz, żyjesz również z jego potencjalną wersją. Z człowiekiem, który być może kiedyś stanie się po jeszcze jednej rozmowie, po jeszcze jednej szansie, po jeszcze jednym przełomie. Problem polega na tym, że potencjalna wersja człowieka nie ponosi konsekwencji jego rzeczywistych zachowań. Ty je ponosisz. Dlaczego nie odeszłaś po pierwszym sygnale? Dzisiaj wszystko może się wydawać dla Ciebie bardzo oczywiste. Widzisz pierwsze kłamstwo, widzisz pierwszy wybuch złości, pierwszą uwagę pogardliwą, pierwszy tydzień ciszy, pierwszy moment, w którym poczułaś, że musisz uważać na każde słowo. I możesz pytać, dlaczego wtedy nie odeszłam? Ale odpowiedź jest taka, że wtedy nie wiedziałaś tego, co wiesz dzisiaj. Pierwszy sygnał nie pojawił się przed Tobą w otoczeniu 50 podobnych zdarzeń. Nie miał czerwonej ramki i podpisu "tak będzie wyglądała Twoja przyszłość". Pojawił się pomiędzy dobrymi rozmowami, czułością, wspólnymi planami i obrazem człowieka, któremu zaczęłaś ufać. Pierwszą sytuację można było wyjaśnić zmęczeniem, drugą stresem, trzecią trudną przeszłością, a czwartą problemem w pracy. A kiedy zaczęłaś rozpoznawać wzorzec, mogłaś być już emocjonalnie, społecznie, praktycznie i finansowo związana z tą relacją. Być może razem mieszkaliście. Może nawet mieliście dzieci, wspólną firmę, kredyt, zwierzęta, wspólnych znajomych. Być może przeprowadziłaś się do innego miasta albo nawet kraju. Być może stopniowo oddaliłaś się od ludzi, którzy wcześniej pomagali Ci patrzeć na tę sytuację z zewnątrz. Dlatego pytanie, dlaczego nie odeszłaś, bywa niezwykle niesprawiedliwe. Zakłada, że podejmowałaś decyzje w spokojnej, bezpiecznej przestrzeni, że miałaś pełną wiedzę, wszystkie potrzebne zasoby i jasność sytuacji. Tymczasem mogłaś podejmować decyzje w stanie wyczerpania, lęku i ciągłej niepewności. Więc kiedy nie wiesz, czy za chwilę spotka Cię ciepło, chłód, oskarżenie, cisza czy przeprosiny, zaczynasz skupiać się na najbliższej zmianie nastroju. Twój świat czasowy się skraca. Nie pytasz już, jak będzie wyglądało moje życie za 5 lat. Pytasz, jak przetrwać dzisiejszy wieczór bez kolejnej awantury, rozumiesz? Jak przywrócić spokój. To nie jest brak inteligencji, to nie jest słabość. To jest adaptacja naszego mózgu do nieprzewidywalnego środowiska. Człowiek żyjący w stabilności może myśleć długoterminowo, a żyjący w ciągłym napięciu zaczyna zarządzać kolejnymi kryzysami. A kiedy po takim kryzysie przychodzi ulga, bardzo łatwo pomylić koniec napięcia z powrotem bezpieczeństwa. On znowu się uśmiecha, bierze Cię za rękę, pisze coś ciepłego, zachowuje się jak człowiek, którego poznałaś na początku. Twoje ciało odczuwa ogromną ulgę, tylko że ulga nie oznacza, że zagrożenie zniknęło.
Czasami oznacza jedynie przerwę pomiędzy jednym napięciem a następnym. Nie oceniaj siebie z dzisiejszej perspektywy, tak jakbyś wtedy miała dzisiejszą wiedzę, ok? Wtedy próbowałaś zrozumieć pojedyncze zdarzenia. Dzisiaj widzisz cały wzorzec. I ta różnica zmienia wszystko. Co tak naprawdę zostało wybrane w tobie? Z jakiego powodu zostałaś tak naprawdę wybrana przez narcyza? Czy wybrany przez narcyskę? Dochodzimy teraz do najważniejszego punktu tego filmu, bo dlaczego wybrał właśnie mnie, może zawierać sobie ukrytą nadzieję. Jeżeli zrozumiem, co było we mnie tak szczególnego, zrozumiem również, czy naprawdę mnie kochał. Może wybrał mnie, ponieważ byłam jedyną osobą, która potrafiła go uspokoić. Jedyną, której zaufał. Jedyną, przez którą pokazał swoje zranienie. I być może część tego była prawdziwa. Nie musisz unieważniać każdej dobrej chwili i nie musisz przekonywać też siebie, że wszystko od pierwszego dnia było kłamstwem albo przedstawieniem, no bo nie było. Ludzie są bardziej złożeni. Osoba może odczuwać przywiązanie, tęsknotę, potrzebę bliskości i lęk przed utratą, jednocześnie nie potrafić tworzyć związku opartego na wzajemności. Może czegoś od ciebie potrzebować i nadal nie umieć cię szanować. Może bardzo bać się twojego odejścia, a jednocześnie zachowywać się w sposób, który wypycha cię z tej relacji. Może przeżywać silne emocje i nie brać odpowiedzialności za ich konsekwencje. Intensywność uczuć nie jest jeszcze dowodem zdolności do zdrowej miłości. Dlatego zamiast pytać wyłącznie, czy wybrał ciebie, zadaj inne pytanie. Do czego dzięki tej relacji uzyskał dostęp? Co otrzymał? Czy otrzymał twoją uwagę, nieustanną uwagę, kiedy potrzebował? Czy regularnie uspokajałaś jego emocje? Czy chroniłaś jego wizerunek przed rodziną i przyjaciółmi? Czy przyjmowałaś obowiązki, których on nie chciał wykonywać? Czy rezygnowałaś ze swoich potrzeb, żeby w domu znowu zapanował spokój? Czy po każdym konflikcie to ty inicjowałaś pojednanie? Czy twoja obecność pozwalała mu zachować wygodę bez ponoszenia pełnych konsekwencji własnego zachowania? To może być bolesne odkrycie, bo może się okazać, że byłaś nie tylko kochana jako człowiek, byłaś również używana jako funkcja. Czyli osoba uspokajająca, wybaczająca, organizująca życie, potwierdzająca jego wartość, przejmująca odpowiedzialność, przyjmująca napięcie, którego on nie chciał pomieścić w sobie. I teraz dochodzimy do prawdy, która może zmienić sposób, w jaki patrzysz na całą tę relację. Być może nie wybrał cię dlatego, że zobaczył kobietę, którą łatwo będzie złamać. Być może odkrył, że przy tobie przez bardzo długi czas nie będzie musiał zmierzyć się z pełnym kosztem własnego zachowania. Nie dlatego, że byłaś głupia. Nie dlatego, że nie miałaś charakteru. Dlatego, że kochałaś, rozumiałaś, bo ratowałaś, wybaczałaś i brałaś odpowiedzialność. To, co dla ciebie było sposobem budowania relacji, dla niego mogło stać się sposobem unikania zmiany. Ty mówiłaś, pomogę nam przez to przejść. On mógł odczytywać, niezależnie od tego, co zrobię, ona ponownie przejmie ciężar. I właśnie dlatego odzyskanie siebie nie polega na zabiciu w sobie empatii, lojalności, nadziei, ani zdolności kochania. Nie masz stać się zimna, nie masz przestać ufać wszystkim ludziom, nie masz budować muru wokół własnego serca. Masz przestać oferować swoje najcenniejsze cechy tam, gdzie są wykorzystywane do podtrzymywania nierówności. Twoje dobre cechy nie były problemem. Dlaczego z nową osobą możesz zachowywać się inaczej? Po rozstaniu możesz zobaczyć coś, co zaboli cię bardziej niż samo odejście. Z nową partnerką robi rzeczy, o które ty prosiłaś przez lata. Zabiera ją w podróże, pokazuje ją w mediach społecznościowych, jest tu ważny, planowy, romantyczny, mówi o przyszłości, wygląda na spokojnego i szczęśliwego. I wtedy pojawia się okrutna myśl, czyli jednak potrafi. Po prostu mnie nie kochał wystarczająco. Tylko że zachowanie człowieka na początku nowej relacji nie pokazuje jego zdolności do funkcjonowania w dojrzałym związku. Nie pojawiła się jeszcze codzienność, zmęczenie, różnica potrzeb, konflikt interesów, więc nie myśl o tym. To nie oznacza, że ta osoba jest lepsza, mądrzejsza czy silniejsza od ciebie. Znajduje się w innej sytuacji i wnosi do związku inny zestaw doświadczeń, granic i możliwości. A teraz jak przestać być dostępną dla takiego wzorca?
Nie istnieje sposób, który zagwarantuje Ci, że nigdy więcej nie spotkasz osoby manipulującej, niedojrzałej albo kontrolującej. Nie da się prześwietlić człowieka w 5 minut. Nie istnieje żaden magiczny test ani lista pytań, która da Ci 100% pewność. Możesz jednak znacznie wcześniej zauważać nie tylko to, kim ktoś mówi, że jest, ale przede wszystkim sposób, w jaki buduje z Tobą relacje. Po pierwsze, zwolnij tempo. Bo tam, gdzie intensywność jest zbyt duża intensywność, może to zastępować prawdziwą wiedzę o człowieku. Nie musisz odpowiadać na wielką deklarację również wielką deklaracją. Możesz cieszyć się zainteresowaniem i jednocześnie pozwolić, żeby czas pokazał zgodność słów z zachowaniem. Czas nie niszczy zdrowej bliskości. Czas ją weryfikuje. Po drugie, obserwuj nie tylko to, jak ktoś reaguje na Twoje nie. Znacznie więcej zobaczysz, kiedy po raz pierwszy usłyszysz małe nie. Czy potrafi przyjąć odmowę bez ośmieszania Cię, karania ciszą, obrażania się, wzbudzania poczucia winy? To może być delikatna reakcja. Czy szanuje Twoje tempo? Czy może pozostać ciepły także wtedy, kiedy nie dostaje natychmiast tego, czego chce? Charakter człowieka często nie ujawnia się wtedy, kiedy otrzymuje on pełny dostęp. Ujawnia się wtedy, kiedy po raz pierwszy spotyka granice. Po trzecie, nie oceniaj przeprosin wyłącznie na podstawie ich emocjonalności. Ktoś może płakać, może mówić najpiękniejsze słowa, może naprawdę bać się, że Cię straci, ale najważniejsze pytanie brzmi, co zrobi z wiedzą, że Cię zranił? Czy jego zachowanie zmieni się bez konieczności wywołania kolejnego kryzysu? Czy sam wróci do tematu? Czy naprawi konsekwencje? Czy zacznie reagować inaczej? Czy przeprosiny prowadzą do zmiany? Czy tylko przywracają mu bardziej dostęp do Ciebie? I po czwarte, najważniejsze, zachowaj własne życie. Zdrowa relacja nie wymaga natychmiastowego porzucenia przyjaciół, zainteresowań, pracy, odpoczynku i prywatności, ani nawet krok po kroku. Miłość oczywiście zmienia priorytety, budowanie związku wymaga czasu i zaangażowania, ale zdrowa miłość nie zmniejsza systematycznie całego Twojego świata, bo im więcej niezależnych punktów oparcia zachowasz, tym łatwiej możesz zauważyć, że czas przestaje być normalny. Zatem w nowej relacji kolejno, po szóste już, oceniaj wzajemność. Czy w tej relacji istnieje miejsce na dwie rzeczywistości? Czy zawsze tylko jedna z nich ma znaczenie? A Twoje zmęczenie jest równie ważne jako jego zmęczenie? A Twoje granice, czy są równie realne jak jego granice? Czy możesz mieć inne zdanie, nie stając się autentycznie wrogiem? Czy oboje potraficie przeprosić, naprawić i zmienić zachowanie? Zdrowa relacja nie polega na tym, że ludzie nigdy się nie ranią albo nie kłócą. Polega również na tym, że potrafią zobaczyć, że przekroczyli granice, że zranili i przyjąć odpowiedzialność i stworzyć realną zmianę. Jeżeli natomiast w relacji pojawiają się groźby, uporczywe nękania, stalking, kontrola finansowa, przemoc fizyczna albo realne ryzyko związane z odejściem, sama komunikacja i lepsze stawianie granic mogą nie wystarczyć. W takiej sytuacji najważniejszy jest bezpieczny plan działania, profesjonalne wsparcie i pomoc odpowiednich organizacji albo służb. Nie musisz samodzielnie konfrontować osoby, jeżeli konfrontacja może zwiększyć zagrożenie. Dlatego pamiętaj, że narcyz wybrał właśnie Ciebie. Dlaczego to zrobił? Być może nie dlatego, że zobaczył w Tobie jakieś uchybienia, o którym czasami mówią niektórzy, powiedziałabym, niekompetentni psychologowie, jeżeli mówią coś takiego, bo to może mieć miejsce, ale to nie jest wyrocznia. I nie zawsze narcyz wybiera te osoby słabe. On mógł zobaczyć ciepło, lojalność, otwartość, zdolność wybaczenia, odpowiedzialność i nadzieję. Siłę, która pozwala Ci nieść ciężar również wtedy, kiedy druga osoba dawno przestała nieść swoją część. Ale żadna z tych cech nie była zaproszeniem do krzywdzenia i nie musisz ich teraz w sobie zabijać, żeby już nigdy więcej nie znaleźć się w podobnej relacji. Nie rób tego. Nie powinnaś się stać chłodna, podejrzliwa, zamknięta. Nie musisz karać wszystkich przyszłych ludzi za to, co zrobił Ci jeden człowiek. Musisz natomiast przestać udowadniać swoją miłość poprzez zgodę na własne znikanie i wyrzekanie się siebie. Twoja empatia potrzebuje granic, Twoja lojalność potrzebuje wzajemności, Twoja nadzieja potrzebuje dowodów, a Twoja miłość nie może wymagać od Ciebie nieustannego porzucania siebie samej. Najważniejsze pytanie nie brzmi już, dlaczego on nie wybrał. Ono brzmi, które części mnie zostały w tej relacji wykorzystane i jak mogę je teraz odzyskać dla siebie.
bo Twoje dobre cechy nadal istnieją, nie należą do człowieka, który z nich korzystał, nie należą do przeszłości, nie musisz już używać ich do usprawiedliwienia tego, co Cię raniło. Możesz ich użyć, żeby wreszcie zobaczyć swój własny ból, swoją lojalność możesz użyć, żeby pozostać wierną sobie, swoją odpowiedzialność, żeby odbudować własne życie i swoją nadzieję, żeby przestać czekać na cudzą zmianę, a zacząć tworzyć swoją przyszłość. Jeżeli ten film nazwał coś, czego wcześniej nie potrafiłaś opisać, napisz w komentarzu jedno zdanie. Moje dobre cechy znowu należą do mnie. A jeżeli znasz osobę, która nadal obwinia się za to, że pozostała w takiej relacji, prześlij jej ten materiał. Być może właśnie dzisiaj potrzebuje usłyszeć, że jej miłość nie spowodowała czyjegoś krzywdzącego zachowania. W kolejnym filmie pokażę Ci, co naprawdę dzieje się w relacji, kiedy po raz pierwszy stawiasz granicę i nie wycofujesz jej pod wpływem czyjejś złości, chłodu albo poczucia winy. Bo granica nie ujawnia wyłącznie Twojej siły. Bardzo często po raz pierwszy ujawnia prawdziwą strukturę całej relacji. Dbajcie o siebie, serduszko dla Was, kochani.